Zełenski sugeruje, że Putin maczał palce w konflikcie Hamas-Izrael. Według niego w interesie Rosji jest rozpętanie w możliwie szerokiej skali wojny na Bliskim Wschodzie. Ma to pomóc Władimirowi Putinowi w odwróceniu uwagi świata od konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Zarzucił także Rosji, iż wspólnie z Iranem udzielała ona wsparcia Hamasowi. Przykład porażki polityki Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, które próbowały zmonopolizować wszelkie porozumienia między Izraelczykami i Palestyńczykami. Ukraina obawia się skutków izraelskiej wojny, uważając, że działania militarne na Bliskim Wschodzie doprowadzą do zepchnięcia jej problemów na dalszy plan. A nastroje te pogłębia zmniejszające się poparcie dla tego kraju wśród niektórych narodowości. I choć wciąż większość Ukraińców żyje przekonaniem, że USA są na tyle potężne gospodarczo i militarnie, że mogą jednocześnie udzielać wsparcia finansowego i militarnego zarówno dla Ukrainy, jak i Izraela, to jednak pojawiające się sugestie dotyczące roli Putina, czy też celowego działania władz izraelskich dają naprawdę mocno do myślenia. Generalnie rzecz biorąc, ekonomia Ukrainy nie jest w stanie funkcjonować bez zewnętrznego wsparcia. To nie jest tak, jak było kiedyś. Rozejrzyj się i spójrz na ten balans. Budżet Ukrainy jest zbalansowany. Wskaźniki makroekonomiczne się poprawiły, ale dzięki czemu? Dzięki wielomiliardowym dotacjom, które płyną każdego miesiąca. Jeśli nagle przestałyby, to cały ten balans upadnie jeszcze w ciągu tygodnia. Tylko czy aby na pewno Putin mógł wesprzeć Hamas w ataku na Izrael? A może sprawa jest jeszcze bardziej zagmatwana, a niektóre z jej aspektów potrafią być naprawdę zaskakujące. To samo tyczy się systemów obronnych. Wyobraź to sobie, wsparcie kończy się jutro. To wytrzymałyby one może z tydzień. Zanim zagłębimy się w mroczny świat geopolitycznych gierek, tych, którzy pociągają za sznurki marionetek współczesnego nam świata, chciałem Wam gorąco podziękować za Wasze wsparcie i wbicie ponad 300 000 subów oraz za Waszą nieocenioną rolę w motywowaniu mnie i mojego zespołu. W ramach wsparcia zapraszam Was również do naszego sklepu, gdzie zawsze możecie znaleźć coś ciekawego dla siebie i bliskich, włącznie z naszą autorską grą planszową Globalista, w której podczas rozgrywek możecie nie tylko obalać rządy, ale uczynić z siebie najpotężniejszego i zarazem mądrego przywódcę, jakiego ten świat nie widział, ale niewykluczone, że zobaczy. Nie przedłużając, przeanalizujmy, jak na naszych oczach zmienia się geopolityczne oblicze współczesnego świata. Zapraszam. Faktem jest, że jeszcze nie tak dawno, bo około 4 lat temu Netanyahu dziękował Putinowi podczas ich wspólnego spotkania za przetransportowanie szczątków Zacharego Baumela, izraelskiego żołnierza uznanego za zaginionego w 1982 roku, podczas prowadzonej przez niego misji w I wojnie izraelsko-libańskiej. I co równie intrygujące, nie było wówczas ważne, że ci sami Rosjanie, którzy znaleźli ciało zaginionego Izraelczyka, walczyli na tamtych terenach pod dowództwem generała Siergieja Surowikina, określanego mianem rzeźnika z Syrii, współpracującego na polecenie Kremla z Basharem al-Assadem, czyli jednym z najbliższych sojuszników Iranu, z którym Izrael się wręcz nienawidzi. Ale teraz, gdy na Bliskim Wschodzie znów szaleje wojna, Netanyahu mógł w teorii poczuć się oszukany przez swojego drogiego przyjaciela Putina, jak go wówczas określił publicznie, bo rosyjski prezydent milczał na temat konfliktu przez 3 dni, nie składając kondolencji Tel Awiwowi i nie dzwoniąc do Netanyahu, pomimo tego, że według oficjalnych doniesień podczas ataku Hamasu zginęło kilku obywateli Rosji. Właśnie z tego powodu w przestrzeni medialnej pojawia się coraz więcej insynuacji i daleko idących domysłów, podobnie zresztą jak po amerykańskim 11 września, iż w rzeczywistości służby wywiadowcze Izraela miały informacje o planowanym ataku, lecz z premedytacją zbagatelizowały je, by uzyskać doskonały pretekst do rozprawienia się raz na zawsze z okupowaną Palestyną, walczącą o swoją niepodległość. I co równie zaskakujące, sami Palestyńczycy wcale nie utożsamiają się z Hamasem i jego agresywnymi działaniami. Witam, ministrze. Chciałbym tylko upewnić naszych słuchaczy, że Palestyna nie popiera Hamasu, a co za tym idzie, nic cię z nim nie łączy i reprezentujesz palestyńskie służby władzy. Myślę, że ta sytuacja jest konsekwencją najdłuższej okupacji we współczesnej historii.
okupacji Palestyny przez Izrael od 1967. Co więcej, twierdzą wręcz, nie jesteśmy Hamasem, a obecne naloty Izraela i planowany atak lądowy narażają ludność cywilną na poważne niebezpieczeństwo. Mieszkańcy oblężonej i ograniczonej blokadami Gazy wręcz błagają o zdecydowane działania ONZ, twierdząc, że tak jak w Izraelu, również w Palestynie giną niewinni ludzie, w tym kobiety i dzieci, nie mając najnormalniej dokąd uciec. Dziękuję za zaproszenie. Słuchaj, jesteśmy teraz w 6. dniu tego konfliktu. Już nawet nie czuję upływu tych dni. To bardziej jak jeden bardzo, bardzo długi dzień. Niezwykle okropny dzień. To wydaje się nie kończyć. To znaczy, z punktu widzenia każdego jest po prostu ciągły dramat. Bombardowania wszędzie, w całej strefie Gazy. Eksplozje wszędzie. Albo słyszysz bombę, albo słyszysz myśliwiec. Albo słyszysz rakietę, albo marynarkę wojenną, albo wybuchy. Więc tak naprawdę nigdy nie ma chwili wytchnienia. Szpitale są przytłoczone. Tak samo oddziały ratunkowe i sale operacyjne w całej strefie Gazy. Obserwujemy niedobory. Wszyscy wiedzą, że Gaza jest oblężona. Nie ma wody, lekarstw, paliwa, elektryczności dostarczanej do strefy Gazy. A to jeszcze bardziej wpływa na system opieki zdrowotnej, który i tak był już bardzo ograniczony i niedofinansowany. W chwili obecnej oczy niemal całego świata skupiły się na Bliskim Wschodzie i dantejskim scenom, które mają tam miejsce. A to dość dobitnie może uzmysłowić nam, dlaczego coraz częściej zdarzają się sugestie, że taki stan rzeczy jest na rękę zarówno samemu Putinowi, jak i Benjaminowi Netanyahu, którego jego własne społeczeństwo ma dość, czemu dawało wyraz podczas wielomilionowych manifestacji z powodu wprowadzanych pod jego dyktando zmian w przepisach ograniczających kolejne swobody obywatelskie. Jestem absolutnie przekonany, że Izrael wyjdzie z tego stabilny, silny i demokratyczny. Tak samo demokratyczny, a może nawet bardziej demokratyczny. Nie sądzę, że rozerwiemy kraj na strzępy. Nie sądzę, że wybuchnie wojna domowa. Myślę, że to, co teraz widzimy, to naturalny konflikt między dwoma przeciwstawnymi poglądami, które jeszcze się nie zazębiły, ale się zazębią. Czy wspierasz swojego prezesa Banku Centralnego, który jest bardzo szanowany na arenie międzynarodowej? Oczywiście. Mianowałem go. Czy poprze go pan na kolejną kadencję? Trzeba podjąć decyzję. Jeszcze z nim nie rozmawiałem, ale to zrobię. Ale strzegłem. Powiedziałbym rygorystycznie. Jego niezależności Banku Centralnego i taka będzie nadal polityka. Będę z nim rozmawiał. Nie uwierzysz, ale nie miałem jeszcze okazji o tym porozmawiać. Izraelczycy protestują w sprawie przyszłości ich demokracji. Premier Benjamin Netanyahu próbuje przeforsować reformy sądownictwa. Twierdzi, że ma to na celu zapanowanie nad lewicowymi sędziami. Krytycy twierdzą, że zagrozi to demokracji, jak również ich prawom w Izraelu. Tysiące protestowało przeciwko reformom w ostatnich tygodniach. Wygłosił wczoraj wieczorem przemówienie, że będzie kontynuował reformy. Netanyahu jest teraz w Wielkiej Brytanii. Zazwyczaj Izraelczycy, jak również społeczność żydowska, powitaliby go, ale zamiast tego protestują setkami przed Downing Street. Sami wiemy najlepiej, że nic tak nie jednoczy społeczeństwa wokół władzy, jak oblicze zagrożenia wojną lub sama wojna. Dlatego to rozpoczęcie rzezi ludności cywilnej po obu stronach może mieć drugie dno, czyli pozbycie się problemu palestyńskiego oraz tym samym wzmocnienie na kolejne lata pozycji premiera Netanyahu jako lidera. Oczywiście rosyjski prezydent jako nie lada strateg potrafi wszelkie tego typu zawirowania albo sprytnie zaaranżować, albo wykorzystać na własny użytek. Prawdopodobnie właśnie z tego powodu dopiero we wtorek Putin, owszem, przerwał dotychczasowe milczenie w sprawie konfliktu, ale tylko po to, by potępić tragiczną śmierć cywilów i ostro skrytykować kroki Waszyngtonu na rzecz porozumienia pokojowego na Bliskim Wschodzie. Niestety możemy zaobserwować gwałtowne pogorszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Myślę, że wiele osób zgodzi się ze mną, że jest to wyraźny przykład porażki polityki Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, które próbowały zmonopolizować rozwiązanie konfliktu, ale niestety nie znalazły kompromisów akceptowalnych przez obie strony. Wręcz przeciwnie, promowały one własne pomysły na to, jak wywierać presję na obie. Najpierw na jedną, potem na drugą stronę. Za każdym razem nie biorąc pod uwagę podstawowych interesów narodu Palestyńczyków, mając na uwadze przede wszystkim potrzebę wdrożenia decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie utworzenia suwerennego państwa palestyńskiego.
Tylko skoro tak bardzo zależy mu na ustanowieniu niepodległej Palestyny, to dlaczego w tym samym czasie stanowisko Rosji w tym tygodniu nie pozwoliło Radzie Bezpieczeństwa ONZ na osiągnięcie jednomyślności niezbędnej do potępienia Hamasu? Może też z tego powodu ukraińscy rządzący podkreślają, że obecność tego kolejnego poważnego konfliktu zbrojnego na mapie świata nie pomaga w skupieniu uwagi na tym, iż pośrednio prowodyrem takiego obrotu sprawy może być Kreml działający w porozumieniu z Iranem. Choć tak jak wspomniałem, niektórzy z komentujących dostrzegają tu również możliwość gry Rosji na dwa fronty, by osiągnąć jak najlepszy rezultat dla siebie poprzez z jednej strony podburzanie i udzielanie cichego wsparcia dla Hamasu, a z drugiej strony udawanie pseudo-orędownika pokoju, grając na nerwach Izraela i USA, by ostatecznie doprowadzić do jeszcze większych napięć, których największymi ofiarami i tak staną się Palestyńczycy i ich dążenie do odzyskania upragnionej niepodległości. Nie mogę nie powiedzieć kilku słów o bezprecedensowej eskalacji konfliktu palestyńsko-izraelskiego, o którym mówili również moi koledzy, w trakcie którego tysiące cywilów po obu stronach zostało zabitych i rannych. To, co się tam wydarzyło, ta tragedia na wielką skalę, której doświadczają teraz Izraelczycy i Palestyńczycy, była bezpośrednim wynikiem nieudanej polityki Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Amerykanie, wspierani przez swoich europejskich sojuszników na Bliskim Wschodzie, nie troszczyli się o znalezienie kompromisów akceptowalnych przez obie strony, a już na pewno nigdy nie próbowali takiego kompromisu wprowadzić w życie. Nigdy nie brali pod uwagę fundamentalnych interesów ludności palestyńskiej. Jednostronne podejście Ameryki prowadzi do coraz większego impasu. Bliskowschodni kwartet został zapędzony w patową sytuację. Bliskowschodni kwartet międzynarodowych mediatorów nigdy nie został wykorzystany bez żadnego dobrego powodu. Blokowały go wyłącznie Stany Zjednoczone, a tak przy okazji miał mandat zatwierdzony odpowiednią rezolucją ONZ, więc próba była podjęta, po prostu nie przez Amerykę. Cóż, traktują go wyłącznie jako problem natury ekonomicznej. I nawet pomimo szumnych zapewnień ze strony władz amerykańskich o dalszym wsparciu militarnym dla Ukrainy, musimy mieć świadomość, iż dla USA zdecydowanie ważniejszym priorytetem w obecnej sytuacji będzie Izrael. Dlaczego? Chociażby dlatego, że samo istnienie Izraela stało się możliwe głównie dzięki Stanom Zjednoczonym. A jak można się domyślać, nic, szczególnie w takich decyzjach, nie dzieje się przypadkiem. I w tym planie musiał być ukryty jakiś istotny strategiczny cel. Funkcjonowanie państwa izraelskiego z pewnością nie byłoby możliwe bez nieustannego wsparcia USA, tym bardziej, że w momencie jego utworzenia populacyjna przewaga państw arabskich względem Izraelitów była wręcz ogromna. Wynosiła mniej więcej 1 do 10 i to z uwzględnieniem jedynie sąsiadów. A biorąc pod uwagę całą arabską diasporę na Bliskim Wschodzie i Afryce, szacunek ten był bliski stosunkowi 40 Arabów do 1 Żyda. I jak zapewne wam wiadomo, świat arabski nie tylko nie był zadowolony z pojawienia się tam Izraela, ale postanowił kilka dekad temu po prostu wymazać go z mapy. Pomogły Stany Zjednoczone, gdzie żydowska diaspora jest ogromna i posiada gigantyczne wpływy niemal we wszystkich strukturach tamtejszej władzy. Niezachwiane poparcie Waszyngtonu dla Izraela sięga czasów II wojny światowej i dalej zimnej wojny oraz proizraelskich wpływów politycznych. Na przestrzeni lat wyraźnie zmienił się amerykański stosunek do działań Izraela w strefie Gazy i Palestynie. Bliski Wschód ze swoimi rezerwami ropy naftowej i strategicznymi drogami wodnymi, czyli na przykład kanałem sueskim, był kluczowym polem bitwy o hegemoniczne wpływy USA. Stany Zjednoczone przejmowały rolę głównego zachodniego pośrednika energetycznego na Bliskim Wschodzie po poważnie osłabionych II wojną światową mocarstwach europejskich. Amerykanie potrzebowali zatem sojusznika, który dałby im możliwość kontrolowania tego, co dzieje się w tym regionie. Wykorzystując m.in. swoją pozycję członka Rady Bezpieczeństwa ONZ do zawetowania 42 rezolucji, które mogły mieć wpływ na izraelskie działania okupacyjne i potępiające to, co Izrael robił w strefie Gazy czy Palestynie. Oba państwa regularnie wymieniały się również informacjami wywiadowczymi. Tel Awiw zakupił od Amerykanów najwięcej sprzętu wojskowego w historii jego sprzedaży. I jakby tego było mało, częste wojny Izraela z sąsiadami były realnymi testami broni amerykańskiej na polu bitwy, niejednokrotnie przeciwko broni sowieckiej czy później rosyjskiej.
ważnym elementem tych testów jest także izraelsko-amerykańska żelazna kopuła. Doświadczenia militarne Izraela i strategiczne położenie geograficzne pozwoliły Amerykanom łatwiej zbudować swoją potęgę militarną. Właśnie z tego powodu sprawa tego konfliktu pomiędzy Izraelem a Hamasem, przez wielu kojarzonym z Palestyńczykami, wcale nie jest zero-jedynkowa. I pomimo, że najważniejsi urzędnicy Departamentu Obrony USA czy sam prezydent Biden upierają się, że Stany Zjednoczone są pewne, że mogą wspierać zarówno Izrael, jak i Ukrainę, to z pewnością ten pierwszy jest dla amerykańskich rządzących priorytetem, a Władimir Putin i jego kremlowska wierchuszka ma tego pełną świadomość. W tej chwili tragedii chcę powiedzieć Izraelitom, światu i terrorystom na całym świecie, że Stany Zjednoczone stoją po stronie Izraela, że nigdy was nie rozczarujemy. Co więcej, by wywołać jeszcze większy ferment, Kreml już próbuje powiązywać oba konflikty. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Sacharowa poinformowała na swoim telegramie, że z Ukrainy przemycana jest broń NATO i sprzedawana na czarnym rynku terrorystom, a rzekomo Rosję oskarża się o przekazywanie do bojowników Hamasu amerykańskiej i europejskiej broni zdobytej podczas działań wojennych na Ukrainie. Co równie zaskakujące, dość szybko zareagowały także władze Ukrainy, stwierdzając w wydanym oświadczeniu, że najprawdopodobniej kolejnym krokiem misternego planu Rosjan będzie oskarżenie ukraińskiego wojska o rzekomą regularną sprzedaż zachodniej broni terrorystom. Podsumowując, jak sami mogliście zauważyć, sprawa pomocy dla Ukrainy i Izraela jest mocno zagmatwana, ale jedno wydaje się być pewne, że przy dalszym takim rozwoju sytuacji największymi wygranymi tych wojen, jak zwykle, mogą się okazać Stany Zjednoczone, Izrael i Federacja Rosyjska, a przegranymi Palestyna oraz Ukraina i pośrednio niestety Polska, jako kraj, który postawił bardzo wiele na jedną kartę, czyli Ukrainę. Życzmy sobie zatem, a przy okazji Ukrainie i Palestynie, aby jednak w końcowym rozrachunku do tego nie doszło. Tyle na dziś, dziękuję Wam za uwagę i do następnego razu. Cześć! Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste to jak drut. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty zdrowy.